Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak wymienić pedały w rowerze. Jest to tak naprawdę prosta czynność, ale warto pamiętać na początku o jednej bardzo ważnej, podstawowej wręcz rzeczy, czyli że mamy pedał prawy i pedał lewy i na każdym z nich jest inny gwint. Nieraz dostaję od Was pytania, czy gdzieś w internecie, na forach się spotykam z takimi pytaniami, że ktoś nie może odkręcić pedału, po prostu już za żadne skarby się to nie odkręca, WD-40 na to psika, różne smary, niesmary, to nie pomaga. Już próby jakieś były nawiercania, gwintu i tak dalej. A co się później na końcu okazywało? Ktoś po prostu kręcił nie w tą stronę, w którą trzeba. Za chwilkę Wam też pokażę po prostu, jak w łatwy sposób zapamiętać, w którą stronę kręcimy, czy odkręcamy, czy dokręcamy pedały. I co będzie nam potrzebne? Albo klucz płaski 15. To jest w takim przypadku, gdzie możemy włożyć go od przodu, tutaj od naszej strony klucz, i są również pedały, które możemy odkręcić kluczem imbusowym, 6, 8, to w zależności od modelu pedału, i on wtedy od drugiej strony, od tyłu, od strony ramy po prostu go wkładamy i za chwilkę pokażę Wam, jak to zrobić. Ok, zacznę najpierw od pedału, który odkręcamy kluczem płaskim. Na każdym pedale znajduje się oznaczenie R jak right, czyli prawy, L jak left, czyli lewy. To jest bardzo istotne. I jak ustalić, który jest prawy, który lewy, więc gdy siedzimy na rowerze, wtedy prawy pedał będzie po prawej stronie, czyli od strony korby, i lewy pedał będzie od lewej strony, czyli po prostu ze strony przeciwległej. I moim zdaniem najłatwiejszą zasadą, jak zapamiętać, jak odkręcać takie pedały, jest to, że wkładamy sobie klucz i kręcimy po prostu do tyłu roweru. W kierunku tyłu, czyli trzymając go od góry, kręcimy do tyłu i tak samo postępujemy po prostu z drugiej strony. Tutaj akurat w tym przypadku jest tak, że po prostu lewy pedał odkręcamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, natomiast prawy pedał odkręcamy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Tylko można się w tym pogubić, więc ja, tak jak właśnie mówiłem Wam, że góra, do tyłu i pedał mamy odkręcony. Po odkręceniu pedału warto przeczyścić sobie szmatką gwint, sprawdzić, czy nigdzie tutaj nie ma jakichś opiłków, drobinek metalu, i tak samo wyczyścić sobie gwint w ramieniu korby. I bardzo dobrą praktyką jest, żeby po takim przeczyszczeniu, gdy zakładamy nowy pedał bądź nakręcamy stary, bo na przykład chcieliśmy go zdjąć tylko, żeby go przeserwisować, albo dlatego, że piszczał, dobrym pomysłem jest nałożenie albo odrobiny smaru na gwint, ewentualnie ja tutaj mam specjalną pastę przeciwko zapiekaniu się gwintów. Jest to bardzo fajny patent, ponieważ gwint nie będzie się nam tak zapiekał, będzie po prostu łatwiej później odkręcić. I teraz robimy odwrotnie do tego, co mówiłem, czyli kręcimy, jakbyśmy klucz wkładali od góry, kręcimy po prostu tym gwintem do przodu roweru. Tu delikatnie go wkręcę, czyli też wkręcając lewy pedał kręcimy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, wkręcając prawy pedał kręcimy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I zobaczcie, klucz wkładamy i od góry i kręcimy po prostu do przodu. I też dokręcamy do momentu wyczucia oporu. Można jeszcze troszeczkę, ale tak naprawdę nie ma sensu szarpać się z tym, na jakoś bardzo mocno dokręcać. Po prostu w momencie, kiedy postawię większy opór i jest gotowe. Ok, jeżeli chodzi o pedały, które odkręcamy kluczem imbusowym, tutaj zasada jest tak naprawdę dokładnie ta sama. Czyli wkładając klucz od tyłu, trzymając go do góry, odkręcamy pedał do tyłu, czyli po prostu w kierunku tylnego koła. No tutaj akurat mam za mało miejsca, żeby to zrobić, także mogę spróbować po prostu tu przestawić i odkręcić. I powiem Wam teraz jeszcze tutaj, w tym wypadku może się tak zdarzyć, taka sytuacja, że dziabniemy się, jeżeli będzie bardziej zapieczony pedał, możemy się po prostu walnąć o zębatkę. Ja niestety tak kiedyś zrobiłem, wylądowałem na pogotowiu, musiałem mieć zszywanego palca, ponieważ byłem na tyle głupi, że odkręcałem tak na siłę, że ręka mi poleciała na zębatki. Także tutaj warto o tym pamiętać, żeby ustawić sobie najlepiej, jeżeli nie chce po prostu nam ten pedał się odkręcić, ustawić go sobie na ziemi i w takim kierunku po prostu, że gdy będziemy naciskać klucz, to ręka czy ewentualnie noga, jeżeli już to nie będzie szło,
uderzy, jeżeli już w ziemię, a nie w kierunku zębatek. No to jest taka dobra rada, żeby nie tracić czasu później na zszywaniu palca. I idzie po prostu tutaj, już gdy śruba złapie, czy odpuści, pedał schodzi. Tutaj robimy dokładnie tak samo, jak mówiłem wcześniej, czyli czyścimy sobie gwint, czyścimy również tutaj gniazdo w korbie, smarujemy, ja już nie będę tego pokazywał. I tutaj analogicznie, czyli wkręcamy i wygląda to tak, że lewy pedał będzie wkręcany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Najlepiej przy wkręcaniu również upewnić się, że wchodzi on prosto, to znaczy musi wchodzić łagodnie, delikatnie, nie może być żadnych zacięć, nie może wchodzić na siłę, on ma być wkręcany po prostu palcami praktycznie do samego końca i później na samym końcu wystarczy go też delikatnie dociągnąć. W tym wypadku, jeżeli ustawimy klucz do góry, to wtedy do przodu będziemy dokręcać pedał i też nie trzeba robić tego na z jakąś wielką siłą, on się później tak sam dokręci. I jak widzieliście, wymiana pedałów jest naprawdę prosta. Wystarczy pamiętać o tym, który pedał jest prawy, który lewy i w którą stronę będziemy je odkręcać i dokręcać. I na koniec jeszcze jedna informacja. Na blogu roweroweporady.pl, który prowadzę, będą teraz pojawiać się 2 teksty w tygodniu, w niedzielę i w środę, także będą się ładnie uzupełniać z tym poniedziałkowym i czwartkowym odcinkiem na kanale. A jeżeli chodzi o kanał, jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zapraszam do subskrybowania kanału i również do dawania łapek. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, hej!